Siemanko z Boliwii, dokładnie z La Paz. Nasz drugi dzień tutaj. Dzisiaj jedziemy kolejką do miasta obok. Chciałem zobaczyć. Polo mi podpowiedział, że podobno warto. No także jedziemy. Teraz idę na siłownię. Trzeba zrobić trening, jak jest okazja. Wiecie, wszędzie gdzie jest okazja, to staram się ćwiczyć, ale nie wszędzie jest okazja. I nie wszędzie jest czas i możliwości. Ale tam gdzie jest, to ćwiczę. Wow. Niesamowite jest to miasto. W ogóle Boliwia jest niesamowite. Tak dobrze spędziliśmy tutaj ten czas. Znaczy jeszcze mamy jutro jeden cały dzień w Santa Cruz. No, a później odlecimy do Buenos Aires i z Buenos Aires do Ushuaia. A później wsiadamy na statek i płyniemy na Antarktydę. To miasto jest niesamowite. Patrzcie, to jest korek i są same busiki, takie jakby małe busy po prostu, gdzie można się dojechać, ale to jest po prostu wszędzie. One tu są wszędzie. Miatka. A najwięcej samochodów, jak się dowiedzie, to właśnie te busy, którymi można wszędzie dojechać i taksówki. A normalne samochody bardzo sporadycznie. Autobusy też fajnie wyglądają. Dodge. Wczoraj rozkminiliśmy z Alą, że chyba chodzi o to po prostu, że tu jest mało normalnych samochodów, bo tu nie ma gdzie parkować. Naprawdę, ja nie wiem, w uliczkach totalnie nie ma, bo większe są jednokierunkowe. Chyba, że gdzieś mają jakieś, na pewno gdzieś są jakieś parkingi, ale pewnie bardzo małe. Miasto wiecznych korków. Republika de Colombia. Dzisiaj akurat zakończenie roku szkolnego jest. Ale ładny mural. 17, a my dopiero zaczynamy kręcić vloga. Ale patrzcie to. Nowa bluza. Ale najważniejsze jest to, żeście się dowiedzieli prawdy. Ale nie miała jednej różowej bluzy, ona miała 3 takie same. Tak, i w ogóle najlepsze jest to, że przyszłam dzisiaj do sklepu i też była różowa. Ta sama bluza była też w różowym kolorze. Ja już byłam taka bliska, żeby kupić znowu różową. No ale Piotr mówi, nie, no będziesz może coś zmieni. No to wzięłam miętową. Ale różową też mam, żeby nie było. Ona cały czas jest dobra, tylko po prostu jest za zimno na jedną bluzę. Dokładnie tak. A poza tym na Antarktydzie się przydadzą nawet 3. Na Antarktydzie się przyda na pewno, a jest cieplutka. Jedziemy właśnie do miasta obok, które jest drugim największym miastem. Tak. Czekajcie, El Alto. El Alto. Wspominaliśmy wam o nim. Tak, dokładnie tak się nazywa. No jedziemy zobaczyć, co tam się dzieje i jak wygląda. Polecał Polo, także jedziemy zobaczyć. Ale jeszcze jedna ważna rzecz. Moja stylowa to tam. Zobaczcie, jaką Piotrek ma stylówę. Wyprałem buty, pani się oburzyła i mi nie wrzuciła do suszarki i są mokre. I muszę chodzić w klapkach. Teraz to jeszcze spoko, ale za 2 godziny to już będzie niefajnie. Bo jak tylko słońce zajdzie, to się tak zimno robi od razu, że szok. Ty jesteś człowiek Japonki, więc w sumie to... A jak? Ale w ogóle dzisiaj podszedł do mnie Pucybut, bo tutaj to jest takie popularne. I byłam w japonkach, taki wiecie, z cieniutkim paseczkiem. I zapytał mnie, czy może mi wypucować buty. W sumie mógł. Ten paseczek, co tam idzie przez ten. I to tak na poważnie, nie na żarty. Dobra, idziemy na kolejkę. Po kolejką tu najlepiej dojechać. Widzicie, co się dzieje za nami? Tu są zawsze korki. Cały czas. O której godzinie nie wyjdziecie z domu, są korki. Wszystko stoi totalnie. Jestem na maksa zadowolony z tego, że tutaj przyjechaliśmy. Co do naszego wyjazdu do tego El Alto, zrezygnowaliśmy właśnie teraz. Pierwsza sprawa. Tu do góry idziemy? Tak. Pierwsza sprawa dlatego, że sprawdziliśmy, co tam jest do zobaczenia i nawet Wikipedia nic nie pokazuje. A druga sprawa, że mamy lepszy pomysł. Przyszliśmy zobaczyć na targ, co tu lokalsi sprzedają. O, ta dziewczyna przede mną to Ala, możecie jej nie poznać. To ona. Nowa bluza to mogliście nie szczaić od razu, ale to ona. Zobaczymy, co oni sobie tutaj sprzedają fajnego i mam nadzieję, że coś zjemy, bo jestem już głodny. To jest niesamowite, wszystkie te kobiety. No, kwiatami, pięknie.
O fuj, tu jest mięso, ale śmierdzi. Tu pachnie. Fuj, to tu nie wchodzimy. Jest straszne. Ale weźmy, mięso strasznie śmierdzi. Ale weźmy zobaczyć, co tak mają. Ci ludzie tu wytrzymują siedzieć przy... Nie są przyzwyczajeni. Ale okropny odór. Miejsca, po których bardzo lubię chodzić. Ja odwiedzam różne miejsca na świecie. Dobra, różne kraje na świecie. Tak lepiej to brzmi. To są właśnie targi. Bo na targach jest prawdziwe, lokalne życie. To jest świetne. Co to, oliweczki? Tak. Oliweczki, no. Ojej, do Ciebie rodzajów. No, to jest naprawdę fajne. To bardzo dobre oliwki, no nie? No tak. A to co to? Chyba olej sprzedają tak butelki. No, oliwa jakaś, oliwa pewnie. No tak. No ładnie pachnie. Bułeczki, no. Nie wiem, czym nie zjadł takiej świeżej. Dobra? Z serem w środku. Troszkę słucha, ale czuć, że świeże. Będziemy dalej zobaczyć. A tu mięsko mają. Tu jest teraz sektor z warzywami. W ogóle nie wiem, co wam mówiłem w którymś vlogu z poprzednich, ale sprawdziliśmy, jaka jest teraz temperatura na Antarktydzie. Kosmos. Powiem tak, byłem przygotowany na minus 30, bo myślałem, że około tego będzie. A temperatura, znaczy prognoza pokazuje w telefonie minus 47. I cały czas jest dzień. Nie ma teraz nocy. Jest napisane, że przez wiatr odczuwalna jest niższa. Tak. Tu powiem wam, że naprawdę będzie bardzo, ale to bardzo zimno. Ale damy sobie radę. 10 dni, co to takiego? Niesamowicie te stroje wyglądają. No. O, mango. Znajomy Lali właśnie nam mówił, żeby trzeba, znaczy jej mówił, że trzeba jechać jeszcze do Boliwii, póki jeszcze wszystko tu tak wygląda, póki ta cała kultura jest taka. Troszkę wytłumaczę, w sensie inaczej to było. Ja zapytałam, który kraj, bo on jest taki podróżnik właśnie po Ameryce Południowej i zapytałam, który kraj jego zdaniem jest taki najbardziej warty odwiedzenia, bo powiedzmy, jakbym miała wybrać taki jeden, jakąś taką kwintesencję właśnie Ameryki Południowej i on powiedział, że najbardziej poleca Boliwię odwiedzić właśnie ze względu na to, że tutaj jeszcze czuć taki niemiecki komercji, że to jest tak, wiecie, dziko jeszcze takie, to jest... No naprawdę ten tak klimat jest. jest niesamowity. I nawet samo to właśnie, o czym wspominaliśmy, że wiecie, patrząc jaką powierzchnię ma Boliwia, a ile ma populacji ludzi, no to jednak widać, że to jest natura, wiecie, zajmuje bardzo dużą powierzchnię, a nie takie aglomeracje, wielkie miasta i tak dalej. No ale ja się śmiało mogę pod tym podpisać, bo w Ameryce Południowej już byłem... W ilu krajach ja byłem? Raz, dobra, nie będę teraz liczył, ale byłem już w paru. Czekajcie, przeliczę. Wracamy. Policzone na palcach. No, byłem w 8. No to ten jest na pewno najbardziej oddaje to, co się chce zobaczyć w Ameryce Południowej. Jak sobie człowiek, co chciałem. I co człowiek sobie wyobraża, jak myśli sobie Ameryka Południowa, tak. O czym sobie myśli. I właśnie myśli to. O takich paniach. Moim zdaniem naprawdę Boliwia to jest top 1 z Ameryki Południowej, to na pewno, ale też nie wiem, gdzie to jest troszeczkę inaczej, bo już na przykład w Tajlandii my mieszkamy, żyjemy, więc te widoki typu piękne plaże, palmy są już takie... Oklepane. Nie robią aż takiego ogromnego wrażenia, jak właśnie takie widoki, które tutaj zobaczyliśmy. Ale jeszcze czekam, żeby stwierdzić, który najlepszy, czekam, żeby zobaczyć Peru. Bo o Peru bardzo dobrze słyszałem. Peru, tak. I zobaczymy wtedy. No Wtedy wam powiem, gdzie było najlepiej. O Wenezueli, tak? No, jeszcze tak, no ale to się jeszcze okaże też. No. Zobaczymy. Ale Peru myślę, że będzie mocne. Na początku, no będzie na pewno, ale na początku najmocniejsza to będzie Antarktyda. No, Antarktyda. To będzie świetne, dlatego śledźcie na bieżąco i pamiętajcie o subskrypcji, żeby was żaden odcinek z Antarktydy nie ominął. I tak jak wam mówiłem wcześniej, planujemy zrobić coś takiego, żeby z waszą pomocą
jak najlepiej wypromować te odcinki, ponieważ jesteśmy pierwszymi youtuberami, podróżnikami, bo nie podróżnikami, tylko youtuberami, podróżnikami z tych takich, które ja znam po prostu w Polsce, którzy popłynęli na Antarktydę i chcemy, żeby te odcinki były dobrze promowane i pod każdym filmikiem zależy nam, żeby było 10 000 łapek i 5 000 komentarzy. I to jest bardzo łatwo do zrobienia. Dla was to jest z waszą chwilka. pomocą. Tak, dla was to jest chwilka, a dla nas jest to bardzo, bardzo dużo. Także dziękujemy. Masz. Czarna kukurydza. O, ciekawe. O, dla naszych obserwujących. Co to jest? Dajcie znać. Pani nam powiedziała, że to się nazywa tuta, ale próbujemy znaleźć to w internecie i nie mamy bladego Chodź pojęcia. jedno kupimy. Ale po co? Przecież tego nie spróbujemy. Skąd wiesz? Aby tego próbowali, nie wiadomo jak to trzeba zjeść. No nie, ale to rozerwiesz, to zobacz jaką ma fakturę, czy to jest jak grzyb jakiś, czy co to jest? I co? Twarde i lekkie. Twarde i lekkie? O Jezu, jakie to dziwne jest! No ciekawe. Myślałem, że to koka, ale nie. To liść laurowy. Fajna pani. Siedzi sobie tam, sprzedaje ten i sobie tylko wyciąga listki, serżuje kokę. Trzeba kupić ciepłe skarpety na Antarktydę. Kupiliśmy już w Chile takie z lamy, ale jeszcze się przydadzą. Idziemy szukać czegoś dobrego. Na co mamy jeszcze ochotę, to nie wiemy, ale zaraz coś znajdziemy na pewno. Słuchajcie, jeszcze w takim bardzo dużym skrócie opowiemy wam w ogóle, skąd te kapelusiki się wzięły. Taka jest legenda. Ile w tym prawdy, nie wiemy, ale wam powiem. Było tak, że kiedyś oczywiście jak kupcy pływali statkami, to przywieźli zapas kapeluszy, myśleli, że super się tutaj sprzedadzą, ale okazało się, że te kapelusze były bardzo małe. Więc wymyślili do tego taką historyjkę, że to jest największy krzyk mody teraz w Wielkiej Brytanii, w sensie wtedy to był. No i oni w to oczywiście uwierzyli, ale te kapelusze były za małe na mężczyzn, więc nosiły je kobiety, które są bardziej podatne na, wiecie, na jakieś modowe sprawy zazwyczaj. No i tak to się przyjęło, że do tej pory te kobiety noszą te meloniki. Ile w tym prawdy? Nie wiemy, ale w każdej jakiejś historii jakieś ziarenko prawdy zazwyczaj jest. A jeszcze jedną ciekawostką co do kapelusików jest to, że to jak on jest ułożony na głowie kobiety, to też ma znaczenie. Jeśli kapelusz jest ułożony normalnie na czubku głowy, to znaczy, że kobieta jest zamężna. Nic, nie szuka żadnych wrażeń. Tak. Jeśli kapelusz jest przekrzywiony trochę, to znaczy, że to jest kobieta samotna i szuka kogoś. Poszukująca. A jeśli kapelusz jest do tyłu odchylony, to znaczy, że związek jest skomplikowany. Ale nie wszystko się układa, ale to też nie wiadomo. Te dwa to pasują bardzo, to do tyłu to może być trochę ściema, ale o, tu może coś znajdziesz. O. Szukamy ciepłych ubrań. Znaczy ja już mam wszystko, Ala szuka. Ala sobie kupiła fajne rajtki. O, sorry. Ali się fajnie śmiewa. Właśnie teraz idziemy. Jeszcze myślimy, co musimy kupić przed wyjazdem. No bo to już jest tak blisko, że lepiej wszystko kupić tu, bo tu będzie najtaniej. I Ala mówi, że będzie najtaniej, tylko mamy dużo pieniędzy, które musimy wydać. To też, bo za dużo wymieniliśmy. Wyciągnęliśmy z bankomatu. No, ale Ala mówi, że szalika. No ja szalika nie potrzebuję. Ona mówi, potrzebujesz. I jak mi przypomniała, jaka temperatura ma tam być, że minus 47 stopni, a wiecznie ma być i odczuwalna jest jeszcze większa. Tak? Potrzebuję. Jednak ma rację. Cześć. Na bank teraz stopy będą za małe, tak sobie myślę, to jest takie niskie. No, wiecie, w ogóle też czytaliśmy fajną rzecz o kobietach tutaj. I tutaj taki normalny wzrost dla kobiety to jest ile? 1,45 m? 1,47 m, 1,47 m. Ale szczerze ciężko mi to uwierzyć, rzeczywiście. Są niskie, ale nie aż tak, nie? Nie. Jak niektóre są, no. Ale większość nie jest aż tak niska. Właśnie to tak, dużo rzadziej się spotyka taką bardzo niską. No tak. Taka restauracyjka, jeden stolik. Muszę spróbować lokalnego piwka. Przed chwilą byliśmy w jednej restauracji i zaczepił nas taki pan, pijany już. I mówi, to piwo jest najlepsze w całej Boliwii, musisz koniecznie go spróbować. A narąbany był mocno. Ale stwierdziłem, że małego mogę spróbować.
Czemu nie? Trzeci dzień w La Paz, ale dzisiaj się już zbieramy stąd. Dzisiaj jedziemy do drugiej stolicy, czyli największego miasta w Boliwii, czyli do Santa Cruz. Tam będziemy tylko jeden dzień, bo o 1:55 w nocy mamy samolot do Buenos Aires. Później mamy cały dzień w Buenos Aires. O 4 rano mamy samolot, o 4 rano w sobotę mamy samolot z Buenos Aires do Ushuaia i rozpoczynamy naszą nową przygodę. A ja właśnie idę na siłownię. Takie zakwasy wszędzie już. Ale to dobrze. To dobrze i najlepsze jest jeszcze to, że podczas naszego 10-dniowego rejsu po Antarktydzie na statku mamy siłownię i będziemy ćwiczyć też. Wiecie jak jest, tam będzie dużo czasu do ćwiczenia, bo przez 10 dni będziemy całkowicie wyłączeni i nie będziemy mieli internetu. Także będziemy robić dużo rzeczy, które będziemy musieli po prostu na siłę szukać, żeby robić. Tak jak już sobie kupiliśmy karty, kupiliśmy normalne, kupiliśmy Uno, będziemy grać w Państwa Miasta, będziemy trenować, ja pewnie będę 2 razy dziennie nawet trenował. No. I będziemy pisać naszego e-booka z podróży po Antarktydzie. Plus dodatkowo w tym e-booku nie będzie sama podróż po Antarktydzie. W międzyczasie będziemy dopisywać jakieś ciekawe podróżnicze historie, które nas spotkały w naszym życiu. Także to będzie naprawdę fajny e-book. Plecaki spakowane. Tak jest. Idziemy jeszcze coś zobaczyć po drodze, coś przekąsić i lecimy na lotnisko. Wiecie w ogóle jak ja jestem mocny w rezerwacji biletów? Tak. To nie pierwszy raz, pamiętajcie. To jest u mnie normalne. Ale jest. Siedzę sobie tak na siłowni i sobie tak myślę. Mówię, kurde, 2 dni nam ma zająć lot na Ushuaię, a przecież jeszcze zostały 3 dni. I tak myślę, sprawdzam bilety i okazało się, że tak, dzisiaj mamy lot oczywiście, lecimy normalnie do Santa Cruz, czyli do największego miasta tutaj, ale myślałem, że jutro rano już lecimy dalej, czyli do Buenos Aires, a kolejnego poranka do ten, ale tak sobie liczę i coś mi się nie zgadza. Jakby cały czas wszystko tak w głowie układaliśmy sobie, że to tak jest i że wszystko po jednym dniu i lecimy dalej. Tak, o tym, no. No, a później patrzę na daty i okazało się, że tak, ale zostajemy jeszcze jedną noc dzisiaj w Santa Cruz i dopiero jutro w nocy lecimy. Ale to lepiej dla nas, bo wam pokażemy Santa Cruz, jak wygląda największe miasto Boliwii. Tak jest. Jo. Właśnie musieliśmy wejść do sklepu i zrobić zdjęcia w kurtkach, żeby Grzesiu mógł zrobić z tego czołówkę. I co tu się odwala? Bo oczywiście kurtki swoje dostaniemy, jak będziemy na rejs jechali, ale cały czas pani nad nami stoi. Patrzcie, co my to robimy. Na dobrym, na domestic? To jest chyba tylko jedno. Jesteśmy już na lotnisku. Będziemy się odprawić, za 2 godziny mamy lot. Nie, w sumie my jesteśmy odprawieni, my od razu przychodzimy. Aha. A nie mamy bilety? No tak, że ci wysłałem wczoraj. Aha. Niestety, trzeba mieć. Ja i tak będę na brodzie, w dupie domu. Caniala? Tak. Tak. To jest chyba jeden z ostatnich krajów na świecie, gdzie trzeba po prostu nosić. No serio, ja już w ogóle jestem w szoku. No, ale trzeba. I właśnie wylądowaliśmy w Santa Cruz, czyli w największym mieście w Boliwii. Ale sprawdziła właśnie pogodę. 36 stopni. Nie byliśmy na to przygotowani, szczerze mówiąc. Wieczorem, znaczy w nocy 25. A jak zamawiałem hotel, to się tak dziwiłem właśnie. Czemu w większości hoteli tu są baseny? To teraz już odpowiedź mamy na to pytanie. Przyjęliśmy hotel z basenem, ze śniadaniem za 150 zł za noc. W centrum miasta. Świetna cena. Tutaj drzewa zwalili na środku drogi, też zamurowali drogę, żeby nie przejeżdżać. Ciekawe, o co chodzi. Patrzcie, trzeba było pytać o zgodę, żeby przejechać w ogóle. Oni tam muszą nam... Trzeba nagrywać. Musieli nas przepuścić. Musieli nas teraz przepuścić w ogóle. Pan musiał powiedzieć, gdzie jedziemy. Wszystkie drogi są za... Nie, to ludzie po prostu. Ludzie stoją z pałkami. Protesty jakieś chyba. Patrzcie, z pałkami stoją ludzie i nie przepuszczają. Zastanawiam się, co się dzieje. Tu
tutaj naprawdę co 15 metrów jest blokada. I tak na grupę I to tak naprawdę zasypane drogi, jakieś liny muszą opuszczać i tak dalej. Już stoimy na jakieś, nie wiem, z 20 chyba, albo z, nie wiem, z 15. Ale bardzo mało przejechaliśmy. I na każdej zatrzymują, tak jakby. Dziwna akcja. Właśnie musimy z jednego zmieniać, bo tam zamknięta droga, zasypane ziemią. Pełno protestujących. Trzeba po pasach przejeżdżać. Szła ponad godzinę idziemy z tego lotniska. Wszędzie pozamykane. Protesty. Masakra, nie da się przejechać. Wszystkie drogi zagrodzone. Patrzcie, jesteśmy w centrum miasta. Zero ludzi. Trwają protesty rządowe. To, że tutaj dojechaliśmy, to jest po prostu cud. Pan w hotelu nam wytłumaczył, że rząd miały być wybory w tym roku i rząd chce przyciąć kulki, zrobić dopiero za 2 lata i ludzie zaczęli protestować. Zamknęli wszystko po prostu, wszystkie drogi, tylko zero nie komunikacji. Ma powiedział, że 19 dni, ale nie wiemy, czy to już trwa 19 dni, czy w sumie ma trwać 19 Czy może dni. jeszcze 19 Czy dni? jeszcze 19, no. Ale no, Długo. wesoło. Także nie wiem, co będziemy to tu robić. No, Dobrze, mamy basen. Właśnie hotel z basenem No. sobie wzięliśmy, całe szczęście. No, całe szczęście. Jeszcze nam powiedział, jutro mamy w nocy lot do Proku, to sam powiedział, wyjedźcie rano, bo później możecie już nie dojechać. Do 12 trzeba wyjechać, a my No. mamy lot o 1 w nocy. Bo mówi, że później możecie już nie dojechać na No. lotnisko. Słabo. Przeszliśmy właśnie do centrum. Taki plac, bardzo ładnie to wygląda. Nie pytajcie, dlaczego Ala ma okulary przeciwsłoneczne. To nie chodzi. Nie, ja wam powiem. To nie chodzi o to, że jesteśmy w Ameryce Południowej. Nie wiążcie faktów ze sobą. Nie. O, ładny zawód. Bo ja jestem ślepa, a to są korekcyjne i bez nich w ogóle nic nie widzę, więc już wolę widzieć ciemno, ale coś widzieć. A jak? Ja bym wam powiedział inną wersję, ale Weź, to żartuję. Ale ładnie to. W dzień wam tutaj pokażemy bardziej to, co się tu dzieje. Tylko tak jak nam powiedział gościu z hotelu, musimy się do południa stąd zawinąć, bo później już muszą nie dojechać na lotnisko. Ale rano się przyjdziemy jeszcze pokazać coś. skoczy. Zobaczcie, ładna katedra. Ludzi wszędzie. Już jest na rowerach. No normalnie i na motorach. Amsterdam przez to. Tak, że... Przez ten protest. A to po prostu było protesty i nigdzie indziej się nie przejedzie. Ciekawe, czy oni do pracy chodzą w ogóle. Pewnie nie. Powiem wam, że centrum Santa Cruz naprawdę nam się podoba. Jest tu naprawdę przyjemnie. Bardzo przyjemny placek, ładny. Po tym jak tutaj jechaliśmy i wszędzie były te blokady, ci ludzie stali, wiecie, z pałkami i tak dalej, no to sobie myślimy, no to będzie nieprzyjemne miasto. A jest zupełnie inaczej. Fajnie. Ale też było, im bliżej centrum byliśmy, tym więcej ulic było otwartych. Tak, tutaj już widać, że te blokady trochę tam, nie wiem, nie to powiedzieć, odsłaniali, przenosili, no, że już jakby ale w niektórych miejscach to było tak ciężko przejechać, on cały czas jeździł tam i z powrotem. No słuchajcie, normalnie powinno nam to zająć ile? 20 minut, No. a zajęło nam prawie 2 godziny, więc... No, sobie wyobraźcie. I to nie, że staliśmy, my jeździliśmy cały czas. Całe szczęście, że dojechaliśmy. Ciekawe, co jutro będzie. No właśnie. No i odejdziecie tylko jedną uliczkę, czy dwie, już miasto duchów. Ale w centrum było przyjemnie całkiem, znaczy na placu. Całkiem. Sprzęcik kupiony na wieczór, idziemy na basen. Na drina. Taki mamy basenik. Jutro opalanko. To nie? Ale mam luksusy. Za 150 zeta. Dobra, kończymy nasz ostatni, znaczy nie ostatni, jeszcze będzie, chyba będzie jeden, zanim ruszy seria z Antarktydy. Albo 2. Nie wiem. Jeden na pewno, no bo... No bo na pewno będzie jeszcze Buenos Aires. Buenos Aires. A, czyli, dzisiaj. dobra, czyli nie, no dzisiaj i Buenos Aires, tak, czyli będą jeszcze 2 odcinki
i startujemy z Antarktydą. Ale się Ale nie mogę się doczekać. A dzisiaj, właśnie teraz, jak nagrywamy ten filmik, to za ile? Chwilę. Za 19 minut ogłaszamy Wam, że tam jedziemy. No. Ja normalnie się tak stresuję, ja na to czekałam 4,5 roku. Pół roku trzymaliśmy to w tajemnicy. Po prostu ja wczoraj już tak płakałam z takich, wiecie, emocji. I zaraz Pozytywnych znowu emocji. Pozytywnych emocji. Zaraz znowu będę płakać. No. Dobra, dzięki wielkie. Pamiętajcie o Pamiętajcie o subskrypcji, żebyście nie ominęli żadnego odcinka z Argentyny. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Why Antarctica? Because not everyone can say that they've been to Antarctica. Point blank. Wow. Patrzcie tu. Patrzcie, jak ślisko jest. Ale pięknie wygląda. No problem.